W Gajos wstaje nowy dzień. A jakie plany na dzisiaj? Przyjrzymy się kilku ciekawym miejscom na wyspie Paxos. Zatem zjemy niespiesznie śniadanie, bo trzeba podelektować się widokiem i ruszamy do wypożyczalni pojazdów wszelakich. Zdecydowaliśmy się wynająć quada. It's full tank. Okay. Okay, so jump on to explain you how it's working. Stop again. Okay. When you park, you lock the handbrake. Okay. Okay. That's all. It's very easy. To nasze pierwsze doświadczenie z tego typu machiną. Zatem krótki instruktaż, jazda próbna i ruszamy w drogę. Jeśli chodzi o koszt wynajęcia quada, wynosi on 60 euro na cały dzień, plus zużyte paliwo. Wyspa Paxos ma około 20 km², więc odległości między poszczególnymi osadami nie są zbyt duże. Droga bywa miejscami wąska i kręta, ale nasz pojazd daje znakomicie radę i kierowca też spisuje się na medal. Mijamy schludne domostwa, gaje oliwne i w oczy rzuca się to, że na wyspie jest naprawdę czysto i nie ma zalegających śmieci. Tutaj możemy naocznie przekonać się, że faktycznie Paxos zachwyca zielenią, a to za sprawą gajów oliwnych posadzonych przez Wenecjan, którzy stacjonowali tutaj przez 4 wieki. Dotarliśmy do Lakki, małej wioski rybackiej położonej na północy wyspy w zacisznej zatoczce. Zaparkowaliśmy obok miejscowego kościoła z charakterystyczną dzwonnicą. Urocze uliczki z niską zabudową doprowadziły nas do promenady, wzdłuż której umiejscowione są klimatyczne restauracyjki z widokiem na morze, którego turkusowe, krystaliczne wody zachęcają do kąpieli. Pospacerujmy uliczkami Lakki, a dodam, że zajmie nam to dosłownie parę minut, ale nie liczymy czasu. Tutaj jest tak pięknie, że czas naprawdę się nie liczy.
ponownie przyszliśmy na promenadę, by poszukać miejskiej plaży, bo przecież grzech nie skorzystać z pięknej pogody i morza. Jeśli oglądaliście serial Maestro na wyspie, to z pewnością kojarzycie ten budynek starej szkoły. Właśnie na Paxos kręcono wiele scen do tego serialu. A propos, jeśli nie oglądaliście pierwszego odcinka naszych przygód z Gajos, to koniecznie nadrabiajcie. Serdecznie zapraszam. Wracamy do naszego kłada i ruszamy na południe. Droga miejscami jest naprawdę kręta i wąska, to wznosi się, to opada, a mijane widoki są po prostu zachwycające. Zieleń drzew w połączeniu z błękitem nieba, no uwielbiam to połączenie i do tego prześwitujące miejscami fragmenty morza. Przy drodze mijamy również domy, które można wynająć na wakacje, a w głębi, bliżej morza, jest wiele willi z basenami, zaszytych w górach wśród lasów, których właściciele pozostają anonimowi. Na szczęście nie ma tu ani jednego wielkiego resortu hotelowego. Przed nami pierwsze zabudowania trzeciej co do wielkości osady na wyspie. Witamy w Logos.
To dopiero jest maleństwo, w którym życie koncentruje się w porcie, a budynek z wielkim kominem, który widać w oddali, to dawna tłocznia oliwy i wytwórnia mydła na bazie oliwy z oliwek. Jeśli jednym słowem miałabym określić tutejszy klimat, to powiedziałabym po prostu bajka. Maleńkie, kolorowe domki, w których działają rodzinne restauracje, z których pachnie tak obłędnie, że na pewno zatrzymamy się tutaj na obiad. Ale najpierw nasycimy oczy pięknymi widokami na morze oraz urokiem tutejszych uliczek. Mewy, ryby, koty, wszyscy już gotowi na posiłek. Zatem my również złożyliśmy zamówienie. Niestety dzisiaj bez wina, za to miejscowa oliwa z oliwek zrekompensowała nam ten brak. A sałatka grecka to był majstersztyk, a ryby, no palce lizać. Ech, na samo wspomnienie moje kubki smakowe zaczynają szaleć. Jeszcze jedno spojrzenie na malowniczy port i zanurzymy się w uliczki, w których znajdziemy wiele sklepików z pamiątkami i rękodziełem wśród kwiatów. Opuszczamy Logos i tutaj przepraszam wszystkich, że trochę zakłóciliśmy spokój tą naszą warczącą bestią. Jedziemy na południowy kraniec Paxos.
Droga zmienia się w szutrową ścieżkę, a dalej już musieliśmy zostawić nasz pojazd i dalej iść pieszo do atrakcji, którą znajdziemy we wszystkich przewodnikach opisujących Paxos. Idziemy do łuku Tripitosa. Spacer przebiega dróżką w gajach oliwnych i winnicach w labiryncie kamiennych murków. Jest naprawdę gorąco, więc warto zaopatrzyć się w wodę i nakrycie głowy. Po około 20 minutach marszu naszym oczom ukazał się taki oto widok. W oddali wyspa Antipaxos, w dole obłędny turkus wody. Staliśmy jak zaczarowani tym niesamowitym widokiem, słońcem, pięknie oświetlającym skały, no i ten kolor wody. Grecjo, jesteś piękna. A na prawo on, w całej okazałości, łuk Tripitosa, formacja skalna utworzona z pozostałości po zawalonej jaskini, wysoka na ponad 20 metrów. Na grzbiecie łuku widać wydeptaną ścieżkę, to znaczy, że jest na tyle szeroka, że można przejść nią na drugą stronę. Ja jednak, mając w głowie słowa piosenki teściowej śpiewa o ostatnim selfie w życiu, stanęłam do zdjęcia w bezpiecznym miejscu. Robimy odwrót i tą samą drogą wracamy do naszego rydwanu. Wzdłuż wybrzeża Paxos jest wiele plaż, do których można dotrzeć jedynie łodzią, ale większość jest dostępnych z lądu. Jedziemy do jednej z nich, położonej w zatoce, plaży Mongonisi. Zapach kawy zwabił nas do tawerny, gdzie zatrzymaliśmy się na podwieczorek. To mój ulubiony jogurt grecki z miodem, a Krzysiek zaszalał. Zamówił sobie perłę nadziewaną lodami waniliowymi i gorącą czekoladą. A jak wygląda Mongonisi? Jest piaszczysta, z krystaliczną, ciepłą wodą. Przy plaży jest restauracja i wszystko, co potrzeba w takim miejscu. A dalej marina pełna pięknych łodzi.
To był już ostatni punkt naszej wycieczki. Wracamy do Gajos. Po drodze trzeba jeszcze dotankować, a następnie oddać quada. Jak się okazało, zużyliśmy 5 litrów benzyny. To był naprawdę wspaniale spędzony czas wśród natury, wśród prostych i jakże pięknych rzeczy, które tak cieszą i tak napełniają pozytywnie myśli i serce. Mam nadzieję, że i Wy, drodzy widzowie, czujecie się zrelaksowani po obejrzeniu dzisiejszego odcinka. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, a za łapki i subskrypcje, te dotychczasowe i te przyszłe, bardzo, ale to bardzo Wam jestem wdzięczna. Do zobaczenia!